Dzień dobry moi drodzy, właśnie przekroczyłem wewnętrzną granicę Mołdawii i PMR, czyli Pridniestrowskiej Mołdawskiej Republiki, czyli tak naprawdę Naddniestrza. I w związku z tymże właśnie incydentem na zwiedzanie Naddniestrza Was zapraszam. Naddniestrze lub PMR, czyli Pridniestrowskaja Mołdawskaja Republika, to nieuznawane państwo na pograniczu Mołdawii i Ukrainy, gdzie wciąż żywe są echa Związku Radzieckiego. To miejsce, które na mapach świata nie istnieje, nieuznawane przez większość społeczności międzynarodowej, a jednak pulsujące swoją unikalną historią i tożsamością. To pseudopaństwo, które posiada własną walutę, własne tablice rejestracyjne, własną policję i wojsko. W opinii publicznej o Naddniestrzu możecie usłyszeć wiele mitów, ale także wiele prawdy. Historie o tym, że można tu kupić kałasznikowa za $200 są raczej przesadzone. Natomiast prawdą jest, że stacjonuje tu rosyjskie wojsko, prawdą jest również, że jest tutaj największy zagraniczny rosyjski magazyn amunicji. Dla wielu Naddniestrze jest ciekawostką, lecz dla ludzi tu żyjących autonomiczną ojczyzną. Zobaczmy ją wspólnie. Zajechałem w pierwszej kolejności na bardzo ciekawy memoriał. Postaram się go Wam pokazać, tylko będę się trzymał w pewnej odległości, ponieważ akurat tuż przede mną przyjechała tutaj wycieczka z małymi dziećmi i w związku z tym mogą się trochę drzeć. Natomiast chciałbym Wam jeszcze na sam początek opowiedzieć o przekraczaniu granicy, ponieważ jest to dość ciekawa sprawa, że istnieje w ogóle taka granica, która w zasadzie jest trochę sztuczną granicą, no bo Naddniestrze jest nieuznawanym państwem. Natomiast jest to jedna z granic, które mi się luźniej przekraczało. Spędziłem tam może 20 minut, myślę nie więcej niż 30. W pierwszej kolejności trzeba podejść do okienka, oczywiście z paszportem, z dowodem rejestracyjnym i z racji, że Naddniestrze jako państwo jest nieuznawane, no to nie mogą wbić pieczątki do paszportu, dlatego wydają taką karteczkę, potem ją Wam pokażę i pytają o to, jak długo tutaj będziemy, no bo tą karteczkę potem trzeba pokazać na wyjeździe. No oczywiście szybki temat, jeżeli chodzi o sprawdzanie bagażu i aby w ogóle tutaj śmigać po Naddniestrzu, trzeba wykupić sobie winietkę. Taka winietka można zapłacić w euro, można zapłacić w dolarach i można zapłacić oczywiście w rublach naddniestrzańskich, które tutaj jeszcze obowiązują, i można też zapłacić w lejach mołdawskich. Kosztuje 86 lei mołdawskich, bo akurat w lejach ja płaciłem, jeszcze rubli naddniestrzańskich nie udało mi się pozyskać, no bo pierwsze co zrobiłem, to przyjechałem tutaj. W ogóle przyznam, że to jest wszystko nowe generalnie. Jak widzicie, chodniczek jest nowy, ławeczki są nowe. Zakładam, że te, nie wiem jak to nazwać, ryciny czy cokolwiek też są nowe i w sumie to mi się całkiem podoba taki styl upamiętniania. I tu jest sam górujący nad okolicą obelisk. No ale wracając jeszcze do przekroczenia granicy. Kupuje się winietkę. Trwa to chwilę, z 10 minut może. No bo ci, którzy są z Mołdawii albo są z Naddniestrza, no to przejeżdżają, pokazują paszport i jadą sobie dalej. No ja jako obcokrajowiec, jeszcze za mną było 2 gości na motorkach, Czech i Słowak, no to zostaliśmy ściągnięci na bok, żeby sobie tą winietkę wykupić. I jeszcze zapytał mnie gość przy okazji sprawdzania bagażu, co przewożę. No to pokazałem mu, że przewożę tam, wiadomo, ciuchy, jedzenie, jakieś tam pierdoły i mówię mu, że mam aparat, kamerkę i tak dalej. A on mnie pyta, czy mam coś, co lata i nagrywa. Mówię, no mam drona ze sobą. On mówi, tak, to pokaż. No i dałem mu tego drona, on go sobie wziął. Nie wiem w sumie, co z nim zrobił. Poszedł, pokazał innemu gościowi. Ten inny gość popatrzył, oddał tamtemu, ten oddał mi. I w sumie tyle. Więc się go pytam, to panie, to koniec końców ja mogę tym dronem tutaj latać, czy nie mogę tym dronem latać?
On mówi, że nie no, lataj sobie, tylko jak chcesz dookoła jakiegoś obiektu, który jest, nie wiem, zarządzany przez kogokolwiek, to idź i zapytaj, jak ci pozwolą, to możesz sobie latać. No, także w sumie spoko. Niestety zwiedzanie chwilowo muszę odłożyć, bo znowu zaczęło lać. Więc przejechałem przez Bendery tak naprawdę tylko, wiecie, tak jak do pomnika na wskroś, tak w drugą stronę też na wskroś, nawet się nie zatrzymując. A jest tam kilka punktów, które też chciałem zobaczyć. Natomiast z racji tego, że leje, nie ma tutaj kanalizacji deszczowej. Więc możecie sobie tylko wyobrazić, co się dzieje na drogach. No i jechał jakiś uprzejmy troszeczkę inaczej. Ochlapał mnie oczywiście całego, przez co nawet nie zauważyłem, przestał mi się ładować telefon, bo wykrył, wiecie, wodę w złączu do ładowania. No i nagle się zorientowałem, że mam 10% baterii i potrzebuję się skontaktować z ludźmi, którzy mi wynajmują lokum w Tiraspolu. Więc zamiast zwiedzać, zrobić cokolwiek, no to po prostu popatrzyłem tylko na mapę, gdzie mniej więcej będę mieszkał. No i na pamięć pojechałem tak, żeby to 10% baterii oszczędzić, żeby potem móc się jakoś z nimi skontaktować. No i wynająłem sobie taką miejscówkę, to wam od razu pokażę przy okazji. Jest kuchnia. Ogólnie całe mieszkanie jest świeżo po remoncie widać, albo przynajmniej niedawno po remoncie. Jest tu taki patent, który już kiedyś widziałem, bo przypomina mi to żywcem to, co była w Albanii łazienka zrobiona na balkonie, to wydaje mi się, że tu jest po prostu dodatkowa przestrzeń z szafą i z klimatyzacją na balkonie. Tu w tym budynku, który jest obok, to jest jakiś market taki duży, nowoczesny. Wiem, że na pierwszym piętrze mogę wymienić pieniądze, ponieważ nie da się tu płacić inną walutą niż rublami naddniestrzańskimi. No i tu jest taki salon z sypialnią, można powiedzieć. Tacy mili starsi ludzie są właścicielami tego mieszkania, więc jestem w sumie zadowolony z tego wyboru. Zwłaszcza też, że lokalizacja jest dobra, bo jestem w zasadzie w samym centrum, więc większość rzeczy mogę ogarnąć tutaj z buta, a jutro ma być trochę lepsza pogoda, więc prawdopodobnie będę chciał zrobić tak, żeby jutro podjechać do Benderów. Pojutrze będzie 9 maja, więc chciałbym zobaczyć bezśmiertny pułk, jak oni tutaj sobie to organizują i jak to generalnie wygląda. No i 9 maja, po tym jak już zobaczę to, co będzie zorganizowane, planuję kierować się w stronę już granicy rumuńskiej i powoli wracać do domu. Więc mam nadzieję, że będzie całkiem ciekawie, jak tylko pójdziemy na miasto. Zastanawiacie się być może, skąd w ogóle takie Naddniestrze się wzięło jako autonomiczna republika. Otóż Mołdawia kiedyś, przed II wojną światową jeszcze, była podzielona terenem. Częściowo leżała w Rumunii, a częściowo leżała w Związku Radzieckim. Po pakcie Ribbentrop-Mołotow całość Besarabii przypadła w udziale Związkowi Radzieckiemu. No i potem po upadku Związku Radzieckiego Mołdawia chciała zaprowadzić państwo dwujęzyczne. W tym wypadku językiem urzędowym miał być język rumuński i język mołdawski, co oczywiście nie podobało się oficjalom z drugiej strony Dniestru, którzy byli głównie Rosjanami, mówili po rosyjsku, więc chcieli oczywiście, żeby byli uwzględnieni, jeżeli o to chodzi. W związku z tym, że nie dogadali się za bardzo z Mołdawią, postanowili proklamować jednostronnie niepodległość, co z kolei nie spodobało się Mołdawii w związku z tym, że chciała zachować jednolitą strukturę. No i takim sposobem od jeszcze wcześniej 90, potem 91, z punktem kulminacyjnym w 92 roku odbywała się regularna wojna o Naddniestrze. Мы привыкли спать под канонаду, выносить пургу и летний зной и свою заветную гранату ты на память привезешь домой. Третий тост с тобой мы выпьем стоя, а четвертый, чтобы не пришлось, третий пить потом за нас с тобою. Раз уж на войне так повелось,
Нальем в стаканы терпкого вина, когда придет на землю тишина. Я обниму тебя, в глаза тебе взгляну, и скажешь ты, не надо про wojnę. Naddniestrze obroniło się. Jedną z ważniejszych bitew była bitwa o Bendery. O Bendery, w których się właśnie znajduje. I to jest pomnik upamiętniający właśnie to, można powiedzieć, że zwycięstwo, tą obronę Benderów przed Mołdawią. Oczywiście nie było to tak, że samo Naddniestrze wygrało tę bitwę, ponieważ było oczywiście wspierane przez wojska rosyjskie, które zresztą do tej pory tutaj stacjonują jako misja pokojowa, tak to nazwijmy. Zresztą, jakbyście pojechali tutaj, tak jak widzicie mój motocykl, i skręcili tam na dół, gdzie obecnie się zamiata, porządkuje, no bo jutro jest 9 maja, to no nie mogę go pokazać, ale tam mniej więcej jest taki blokpost, gdzie na blokpoście stoją właśnie żołnierze rosyjscy. Ale Bendery to nie tylko oczywiście kwestia i drugowojenna, i potem lat 90., to też kwestia historii wcześniejszej, ponieważ znowu tam po drugiej stronie, tu może widać część już za tym mostem, znajduje się twierdza Bendery, wybudowana jeszcze w XVII wieku przez Turków, i tam właśnie będę teraz zmierzał. Ciekawe jest jeszcze to, że w wojnie o Naddniestrze uczestniczyła też ta forteca. Stary budynek co prawda, ale dobrze ufortyfikowany. No i przyznam, że im bliżej podchodzę, tym w sumie bardziej mi się podoba. Здравствуйте. Здравствуйте. Hello. Hello. Сколько? 50 рублей. 50 рублей, окей. А подскажите мне, пожалуйста, у меня есть дрон. Могу я запустить? Нет, к сожалению, нет. Потому что Окей. там рядом воинская часть, вот там за забором, поэтому нет. Окей. 50. Есть смотровая площадка, вы просто можете пофотографировать, как... Сейчас, одну минуточку. Окей, понял. No i z drona znowu gawno niestety, w związku z tymże stacjonującym wojskiem, o którym wam mówiłem przed chwilą. W sumie to ciekawe, czy jak podejdę tutaj na róg murów, to czy będzie mniej więcej widać to miejsce, bo to jest z grubsza tam. No nie widać, bo tu zapomniałem, że jeszcze rzeka jest po drodze, więc musicie mi uwierzyć na słowo, że tam mniej więcej gdzie ten stalowy most. No to za tym stalowym mostem. Tymczasem samo miejsce, muszę przyznać, że zaskakuje mnie bardzo pozytywnie. Wygląda to naprawdę fajnie. Taki trochę zameczek do kompletu z Chocimiem i Kamieńcem Podolskim. Zobaczę w środku. Przede wszystkim środek mnie interesuje, chociaż dalej chyba słyszę, że ktoś tam kosi trawę, więc malowanie trawy na zielono, ciąg dalszy. No niestety nie uniknie się tego. Ja to mam timing, nie? Zawsze przyjdę tak, że coś musi być sprzątane albo koszone. No cóż.
Podoba mi się całkiem, chociaż muszę przyznać, że szkoda mi trochę tego drona, bo ujęcia pewnie by były fajne. Ogólnie szkoda mi trochę tego drona na tym wyjeździe, bo albo nie wolno, albo pada, tak sobie go wziąłem trochę, żeby go powozić. No ale trudno, czasem się coś uda, czasem się nie uda. Jeszcze w Benderach będę szukał pociągu, właśnie, zapomniałem. Będę szukał pociągu i tak się pewnie chwilę przejdę po mieście, żeby wam pokazać, a potem już kieruję się na Tiraspol, no i będziemy ogarniać, co się dzieje w Tiraspolu. A na sam koniec myślę, jak już będę stąd wyjeżdżał, no to pewnie skręcimy też jakąś wioseczkę, chociaż w zasadzie te wioseczki no nie różnią się wiele od wioseczek, które są w Mołdawii czy na Ukrainie, więc jakiegoś specjalnego tutaj, wiecie, nie wiadomo czego, no to nie ma. W Naddniestrzu Wszędobylska jest marka Szeryf. Są oczywiście stacje benzynowe Szeryfa, są hipermarkety Szeryfa, akurat nie widać, jest tam trochę dalej. Są zwykłe markety i mniejsze sklepy Szeryfa, w zasadzie wszystko jest Szeryfa, a to, co widzicie przede mną, to jest stadion, również oczywiście Szeryfa Tiraspol, czyli wszechpotężnej drużyny, która pokonała Real Madryt w Lidze Mistrzów. Taką piękną bramą do Tiraspola się wjeżdża i serduszko z Pridniestrowiem, więc ja właśnie do Tiraspola będę wjeżdżał. Ale pokażę wam jeszcze kawałeczek, tu może podejdę. Powstało jakieś rusztowanie, nie wiem, czy ono nie jest związane też z 9 maja. Chyba tak, bo są odznaczenia radzieckie. Ogólnie z Benderów, czyli stamtąd, jedzie się taką drogą do Tiraspola. Te miasta mniej więcej dzieli 8 km chyba, może 10 km. Dobra, przebrałem się. Czas więc pójść trochę na miasto. Pokażę wam fajną rzecz, bo tu wychodząc z mieszkania faktycznie jest trochę podróż w czasie. Elegancka winda. A na dole zobaczycie, jak ktoś oglądał serial Alternatywy 4, to pewnie pamięta albo kojarzy, że było coś takiego jak gospodarz domu, pan Anioł w Alternatywach. I tu chyba też jest właśnie coś takiego jak gospodarz domu. Zobaczycie tu po lewej. O, akurat nie ma nikogo tym razem. Wychodzimy. Moto jeszcze stoi. Tak to z grubsza wygląda podwórze miejscówki, gdzie mieszkam. Tu wymyśliłem, bo jutro rano ma padać, a będę oddawał klucze o 9:00, żeby sobie pod tą przewiązką tu się po prostu wparkować i dzięki temu będę mógł oddać klucze, będę mógł iść zobaczyć bezśmiertny pułk, jeżeli oczywiście będzie przechodził. No myślę, że tutaj pogoda nie ma nic do gadania i jak już sobie go zobaczę, to będę zawijał w kierunku Polski, chociaż droga długa. Wszystko przyzdobione z Dniem Pobiedy. Ludzie też chodzą z georgijewskimi wstążkami. Ogólnie dużo jest rzeczy odnowionych i dużo rzeczy jest tak na ten moment zadbanych.
To mnie zawsze trochę bawi w tych wschodnich krajach. Takie tablice sław. Tutaj akurat widzicie laureatów miejskiego konkursu. Tutaj zaraz, za momencik, po lewej stronie jest ratusz Tiraspolski. A w zasadzie dom Sowietów, no ale to można by chyba nazwać ratuszem. Przed ratuszem oczywiście Lenin. Zresztą Leniny tutaj są bardzo powszechne, no jak w każdej posowieckiej republice, która się nie zdekomunizowała. Zobaczcie jak to ładnie wygląda. I właśnie tą ulicą szeroką, którą tutaj widać, jutro od tamtej strony będzie szedł marsz. O, tu druga tablica sławy. Dlatego wszystko też przy okazji dookoła tej ulicy jest przyzdobione. Jak widzicie, flagi, tam jest akurat naddniestrzańska, tu jest flaga rosyjska, no bo tutaj nikt nie ukrywa tych powiązań rosyjskich. Zresztą też turystycznie po to tutaj ludzie głównie przyjeżdżają, bo chcą poczuć trochę klimatu takiego radziecko-rosyjskiego, a nie zawsze chcą jechać do samej Rosji albo na Białoruś, może się boją, może mają informacje, wiecie jak to jest przeróżne, że tam wszystko gryzie, jest źle generalnie. I są banki, jest tu kilka banków ogólnie, w bankach można wymieniać pieniądze. Tu widzicie właśnie kurs. Ja wymieniałem z leja mołdawskiego, więc jest to 0,92 w tym wypadku. I można też wymienić złotówki z tego co widzę. Więc jakby brakło pieniędzy, no to można się ratować. A nie widziałem, żeby w innym można było akurat złotówki, więc ten żółty Exim Bank chyba się nazywa. On jest taki user friendly, że tak powiem w tym wypadku. Nie wiem, czy tu są światła, czy ich nie ma. O kurde. Chyba mnie nie przejedzie. Ogólnie spodziewałem się tutaj czegoś zupełnie innego. Spodziewałem się, że będzie brzydko raczej. I z takim nastawieniem też trochę przyjechałem, że będzie się wszystko bardziej rozlatywało. A tu jednak się wszystko bardziej nie rozlatuje. Na ten moment bym powiedział, że jestem pozytywnie zaskoczony, jak na Białorusi trochę. Tutaj jest właśnie teatr z widokiem, można powiedzieć, na taką najgłówniejszą tutaj ulicę, która ciągnie się tam hen do memoriału potem. Oczywiście też tam pójdę. Natomiast na początek szukam jeszcze Parku Zwycięstwa. Jak widzicie, standardowe pobiedowe odznaczenia. No i flagi Naddniestrze, no i flaga Rosji oczywiście. Coraz mniej też widać na ulicach starych ład typu Żiguli. Jak widzicie, tutaj Naddniestrze ma też swoje tablice rejestracyjne, które są różne od tablic mołdawskich. Swoją drogą to jestem ciekaw, jak to wygląda pod tym względem administracyjnym. W sensie, czy trzeba tutaj mieć, nie wiem, czy po prostu całkowita państwowość tutaj nastała, że wiecie, o co mi chodzi, że wszystko jest ogarniane tak naprawdę z poziomu Naddniestrza w tym wypadku, zupełnie niezależnie od Mołdawii, że nie łączy się budżet, nie łączą się urzędy, no, muszą się jakieś urzędy łączyć ze względu na to, że skoro jest to nieuznawana republika, przez co nie mogą wbijać pieczątki do paszportu, no to znaczy, że jakiś urząd paszportowy musi być kiszyniowski, centralny. Ciekaw jestem właśnie, jak bardzo to jest tutaj, wiecie, rozłączne, a w jakim stopniu jest jednak zależne jedno od drugiego.
Tego nie wiem, nie zorientowałem się aż tak dobrze, będę musiał doczytać prawdopodobnie, ale no jest to rzecz, która jest na pewno interesująca, no bo można by jednym zdaniem skrótowo powiedzieć, że Naddniestrze to taka trochę samozwańcza mini rosyjska eksklawa. Jakby ktoś nie wiedział, to informuję, że eksklawa to taki terytorium danego państwa, które nie jest ściśle terytorialnie z nim powiązane, jak na przykład obwód Kaliningracji dla Rosji jest eksklawą. I wod właśnie Park Pobiedy. Trochę mnie to dziwi, muszę przyznać, bo skoro jest to Park Pobiedy, czyli zwycięstwa, to chyba powinien być po centrum miasta w pierwszej kolejności ogarnięty tak, żeby wyglądać ładnie, a akurat tutaj jest wszystko najmniej odnowione, trawa nie jest wykoszona. No ale no cóż, tak ktoś postanowił. Przy parku jest jeszcze stare, mocno chyba już posowieckie, wesołe miasteczko. I raczej dość skromne, chociaż część rzeczy tam w środku, zwłaszcza z tego co widzę, to jest nawet w miarę nowa, wydaje mi się. Ale tu niektóre rzeczy to zdecydowanie już nie pamiętają chyba swoich czasów świetności. Wiecie, ja lubię przyjeżdżać na wschód generalnie, bo dla mnie to taka trochę podróż w czasie. Z racji, że rodziłem się w 1990 roku, no to taki klimat, wiecie, starych domów, gdzie pod blokiem był tylko trzepak jako zabawka, ewentualnie jakaś stara huśtawka, która obłazi z farby, to jest klimat po prostu, do którego ja mam sentyment. Ze względu na to, że po prostu byłem dzieckiem w tamtym czasie. Jak się jest dzieckiem, to wszystko cię bawi, więc się do tego przywiązuję też przy okazji. Niestety, nawet jadąc na wschód już, po pierwsze trochę rzeczy się remontuje, już nie widać tego starego klimatu. Nie ma już tak dużo starych samochodów, jak było kiedyś. No, na Ukrainie jeszcze można poszukać, ale tutaj naprawdę ze świeczką szukać starej łady na przykład. A plac zabaw, nawet jak jest taki obskurny jak i tutaj, no to nie ma na tym placu dzieciaków. To już jednak nie ten klimat, nie te czasy. Wiecie, jak się ma do czegoś sentyment, to czasem by się chciało na to popatrzeć z boku też. Zapomniałem rzecz powiedzieć jeszcze następującą. Finalnie w Naddniestrzu obowiązują dwa języki urzędowe. Jest to język rosyjski i język mołdawski. Z tym, że język mołdawski, jak widzicie tutaj u góry, strada, jest również pisany cyrylicą. Tylko te kontrasty też są zawsze tak samo bardzo zaskakujące, że świątynie są zazwyczaj mocno odwalone, a z tyłu zawsze straszy jakiś taki stary blok z wielkiej płyty. Dla mnie Naddniestrze, oprócz tego standardowego skojarzenia z Sowietami, z komuną, wiecie, tymi najbardziej typowymi rzeczami, ma jeszcze jedno skojarzenie. W sumie trochę pokrewne, no ale jednak z innej beczki. Jest to skojarzenie w tym wypadku książkowo-filmowe, ponieważ w Naddniestrzu
osadzone są wspomnienia pana przestępcy, którego nazwiska obecnie nie pamiętam, bo akurat mi wypadło. Natomiast nazywa się to, filmowo na pewno nazywa się Syberyjska Edukacja. Książka nazywa się albo tak samo, albo jakoś bardzo podobnie i opowiada właśnie o tym, jak dzieciaki tutaj typowo w Naddniestrzu gonią się, prawda, osiedle z osiedlem, miasto z miastem, tak jak trochę u nas też ze starych czasów. I oprócz tego pokazuje w ogóle bardzo ciekawą rzecz odnośnie takiej przestępczej hierarchii, przestępczego szacunku, można powiedzieć, ponieważ chodzi w ogóle o taką grupę, która nazywa się Sybirakami. A to w związku z tym, że gdzieś za czasów jeszcze carskich, później sowieckich, władze przesiedlali tych przestępców Sybiraków właśnie akurat do Naddniestrza. A to dlatego, że Sybiracy nienawidzili państwowości ogólnie, nienawidzili władzy. Więc wszystko co państwowe, wszystko co w rękach władzy okradali, no i za to potem byli zsyłani do Naddniestrza. I w filmie, jak dobrze pamiętam, gra John Malkovich, chyba Dziadka Kucie, czy jakoś tak on się nazywał. Hunger comes and goes, but dignity, once lost, never returns. W książce jest jeszcze dokładnie wytłumaczone, w jaki sposób oni się powinni odzywać w tej hierarchii do starszych przestępców, do dziadków właśnie, do matek, jaka grypsera wtedy była używana. Bardzo ciekawa rzecz, więc jeżeli nie widzieliście, to ja wam serdecznie polecam. Tak samo film, jak i książkę, chociaż myślę, że książka jest dość mocno podkoloryzowana, a film z kolei nie do końca trzyma się wiernie książki, tak bym to powiedział. Tak czy inaczej, sprawdźcie, bo myślę, że warto. A tymczasem ja wróciłem się do parku i zmierzam z powrotem do centrum, ponieważ miasto jest tu akurat tak zorganizowane, że jak się pójdzie w lewo, to się zwiedza bardziej lewą stronę, jak się pójdzie w prawo, to się zwiedza bardziej prawą stronę. I tak ciężko to zrobić, żeby jakieś sensowne kółko tutaj zatoczyć, więc idę po prostu z grubsza podobną drogą, którą przyszedłem. Drugi raz jestem w kraju, gdzie na 9 maja świętuje się tak hucznie, no bo byłem na Białorusi, jestem teraz tutaj. I muszę przyznać, że podoba mi się ten klimat, że oni tak mocno, znaczy ja wiem, że nie każdy tutaj podchodzi do tego jak do zwycięstwa, tak samo w kwestii oswobodzenia Europy i tak dalej, ale podoba mi się, jak oni podchodzą do tego tak bardzo hucznie, żeby tych swoich przodków upamiętnić. Wręczają jakieś odznaczenia zawsze, wiecie, to jest takie podniosłe niesamowicie. Zawsze miasto jest uporządkowane, zawsze są jakieś takie wystawy jak tutaj, zdjęcia, nie zdjęcia, prawda, jakieś tego typu rzeczy, flagi powywieszane. A tam po drugiej stronie widać pomnik Aleksandra Suworowa, człowieka, który założył w ogóle to miasto. I po lewej stronie z kolei jest pomnik Jekateryny II i ogólnie cały taki też całkiem ładny parczek z taką bramą. A jeszcze kawałeczek dalej, zaraz będzie widać, jest oczywiście standardowy sowiecki memoriał upamiętniający II wojnę światową. Tam oczywiście idę w tej chwili. Nie chcę was już zanudzać tymi wszystkimi memoriałami, bo jakbym miał pokazywać każdy z osobna, który tutaj jest, to byłoby tego naprawdę dużo. Ale tutaj w Tiraspolu ten jest akurat taki główny, więc głupio by było nie zobaczyć z bliska.
Tam z daleka już widać Lenina przed chyba parlamentem Naddniestrza. Oczywiście T34 i kaplica z tyłu. Chłopaki chyba też z klubu motocyklowego przyjechali. Jaki fajny malec. Pali się wieczny ogień, czyli coś, co można dość powszechnie w tych wschodnich krajach zaobserwować. I też widzę, że są zrobione takie tablice, jak w tym memoriale, który góruje w zasadzie po tamtej stronie Hen nad Tiraspolem. Oczywiście stąd go nie widać, ale tam, gdzie byłem na początku. O, to bardzo fajny, muszę przyznać, pomysł. Nie pamięta się zupełnie o tym, że za każdym żołnierzem, który oddaje życie w jakiejkolwiek wojnie, stoi matka i babka. A to bardzo takie, można powiedzieć, uczuciowe. Tu widzę taki memoriał zupełnie zbiorczy, bo tu jest kwestia jeszcze poruszona czarnobylska, więc pewnie likwidatorom katastrofy czarnobylskiej. Tu wojna w Afganistanie, no faktycznie taki memoriał bardzo zbiorczy. A tutaj wojny o Naddniestrze, no bo 1990-92. Spod parlamentu w Naddniestrzu i spod Lenina w Naddniestrzu chciałem Wam przewinąć jeszcze jeden temat odnośnie mapy. Otóż wpadłem kiedyś, już jakiś czas temu, na taki fantastyczny pomysł, gdzie zazwyczaj moi znajomi pukają się w głowę, jak słyszą tenże pomysł. Otóż postanowiłem, że będę się starał, aby zwiedzić wszystkie poradzieckie republiki, jakie są, czyli jest ich, z tego co pamiętam, 15. W kilku już co prawda byłem, no bo byłem na Ukrainie, byłem na Białorusi, byłem w Mołdawii, byłem na Litwie, więc 4 już odpadają i liczę na to, że ten plan w ciągu kilku lat uda mi się uskutecznić. A w związku z uskutecznianiem tego planu, no to oczywiście będę się starał nagrywać takie dziwne kierunki, więc myślę, że jest to może niecodzienny, ale nie aż taki zły pomysł. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc życzcie mi powodzenia. Tymczasem ja sobie śmigam w jeszcze jedno miejsce zjeść coś. I jest to akurat w tym wypadku istotne, ponieważ Naddniestrze chyba poczuło bakcyla turystycznego, że ludzie przyjeżdżają tutaj po to, żeby zobaczyć taki trochę sowiecki skansen, więc są też knajpy, które nazywają się w stylu Back to USSR albo coś takiego. Dlatego idę właśnie szukać takiej knajpy i zobaczymy, co tam ciekawego można pokuszać. No już myślałem, że nie znajdę. Obszedłem wszystko dookoła, ale jednak znalazłem.
To chyba się trochę nie dogadałem, bo chciałem sałatkę, ale i tak jest spoko. Ciekawie wygląda tutaj kwestia pieniędzy, bo płaci się rublami naddniestrzańskimi, czyli walutą, której nigdzie indziej się nie da wymienić. Można jedynie tutaj ją kupić i jedynie ewentualnie tutaj ją sprzedać. I wiem, że kiedyś było tak, że kopiejki, które tutaj widzicie, były takie fajne, kolorowe, plastikowe. Nie wiem, czy już od tego odeszli, czy może inne nominały. W ogóle śmieszny tu jest nominał, nie wiem, czy zauważyliście, 25 kopiejek. Widziałem też, że gdzieś może da się takie plastikowe, kolorowe kupić jako pamiątkę. No w każdym razie na ten moment chodząc tutaj nie spotkałem. Za to same banknoty wyglądają w sumie trochę jak leje mołdawskie. Przynajmniej jeżeli chodzi o rozmiar i kolor, fakturę, zwał jak zwał. I kupiłem sobie na pamiątkę piękny magnes, który będzie idealnie pasował do mojej mapy. Jak widzicie, niestety pogoda się sprawdziła. Jest trochę niecharosza. Tu mój patent z motorkiem pod wnęką się nawet sprawdza, chociaż też nie do końca. Czekam na miłego starszego pana, żeby mu oddać klucze i śmigam najpierw na pochód, a potem już obieram trasę w kierunku Rumunii i zaczynam powoli wracać do domu. Główna droga już zablokowana. Rzecz zabawna się przydarzyła, bo ledwo wyszedłem zza rogu i zostałem zatrzymany przez pana w cywilu, poproszony o dokumenty, sprawdzony. Pogadaliśmy sobie chwilę, bo pan też motocyklista, wszystko bardzo elegancko, bardzo, wiecie, tak przyjaźnie. I przeszedłem dalej jedną przecznicę, a gość do mnie mówi, jakiś stojący w ogóle przypadkiem, że z praznikiem. Ja odpowiedziałem oczywiście, że z praznikiem, a on, co, z Polski, nie? A skąd wiecie? A on pokazał tylko takie, wiecie, ciekawa rzecz. Stałem się przez przypadek zupełnie niechcący rozpoznawalną personą, bo już chyba trzeci czy nawet czwarty mundurowy mi mówił po drodze z praznikiem Polak. No nie spodziewałem się. Stąd będzie chyba startowało, ale jest jeszcze dużo czasu, więc gdzieś tu się będę musiał stołować, żeby poczekać, żeby przy okazji nie lało na mnie. Chociaż muszę przyznać, że deszczyk trochę słabnie, więc jak na zamówienie można powiedzieć, bo o 10 ma być start, z 9 chyba 20, więc może się okazać, że jeszcze będzie w miarę. No, ludzie się zbierają w ogóle, bo nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Bezśmiertny Pułk to jest taki marsz, gdzie krewni ludzi, którzy walczyli w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, po prostu idą przez miasto, niosą portrety swoich przodków i w ten sposób oddają cześć i pamięć. Dlatego widzicie tutaj dużo ludzi z tabliczkami właśnie, którzy potem będą maszerować. Наша сохраняется. Ее отдали в середине строя. Раз, 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 два, три.
Ja oczywiście z nimi nie idę, no bo to nie jest przecież moje święto. Natomiast zdecydowanie klimat było przyjechać i zobaczyć coś takiego, bo faktycznie świętują to hucznie. Praktycznie całe miasto, które nie jest jakoś specjalnie duże, idzie ulicą, wszyscy się pozdrawiają, niosą portrety swoich bliskich, więc naprawdę rzecz jest ciekawa. I tymże akcentem z Naddniestrza się z wami żegnam. Zbieram się, pakuję graty, jadę przez Mołdawię w kierunku Rumunii, bo wymyśliłem, że nie będę się już tłukł po ukraińskich dziurach, żeby przyjechać 200 km krótszą trasę, wolę jechać 200 km dalej, a żeby mi dupa nie odpadła po drodze po prostu, bo wiecie, drogi na Ukrainie to jest ciężki temat. Także mam nadzieję, że coś ciekawego zobaczyliście z Naddniestrza. Ja jestem mega zadowolony i do następnego razu, moi drodzy. Widzimy się z kraju raczej w innym klimacie, że tak powiem. Cześć!